Dzień dobry. Dzisiaj na kanale Druk 3D wyjątkowa drukarka Cetus 2. Sprzęt, o którym było głośno wiele miesięcy temu, a do mnie dotarł dzisiaj. I jestem strasznie ciekawy tego sprzętu, ponieważ jest to jedna z niewielu, a może nawet jedyna drukarka, która potrafi drukować wielokolorowo, ale bez tak zwanego push block, takiego elementu czy obiektu drukowanego, który czyści dyszę. Ponieważ tutaj jest to zrobione zupełnie inaczej. Jak? Zaraz się przekonacie. No może nie zaraz, ale na pewno za niedługo. Jest malutka instrukcja. Niewielka, naprawdę niewielka. Cóż tu mamy dalej? Mamy tutaj dwie rurki do filamentu, ale oznaczone kolorami niebieski i zielony. Mamy szaleństwo. 100 gram, 50 gram. Od tego można było dać trochę więcej. Jest jeszcze jedna drukarka. Aha, jest drukarka, przepraszam, jeszcze jedna instrukcja. Tutaj jest po angielsku. Jest również QR code do filmu, jak poskładać tą drukarkę. To dobrze. No i co dalej? Co dalej? Powiem wam, że sam karton jest niesamowicie ciężki. Jedna z cięższych drukarek, myślę, że to jest tak z 20-25 kg. Naprawdę dużo, jak na drukarkę. Albo inaczej. Ciężko jak na drukarkę, która nie jest poskładana w całości. Bo mam cięższe drukarki, ale ta jest, do it yourself, tak? Mamy to poskładać samodzielnie. A tutaj waga musi się zawsze przełożyć na materiały, które są użyte do tego sprzętu. No i myślę, że tutaj również tak będzie. Dobra. Mamy warstwę pierwszą. Może sobie to na razie przełożę. Wyciągniemy warstwę drugą, a później żółta koperta, może coś do mnie. Zobaczymy, nie? Takie żółte koperty to czasami są rzeczy, które dokładane są na przykład jako, nie wiem, jakieś elementy specjalne, albo na przykład jakiś upgrade drukarki. Parę rurek PTFE. A tutaj jakieś mikrostyki albo, dobra, nie wiem, jakaś część elektroniczna. Wrzucamy to do koperty, później się tym zajmiemy. No i dół jeszcze. Mamy glue stick, mamy jakiś kabelek, mamy kolejny kabelek, kartę SD na microSD. Mamy też przedziwną głowicę drukującą, gdzie mój telefon, zrobię wam zbliżenie, żebyście od razu zobaczyli, jak to wygląda, bo jest to rzecz ciekawa. Cóż tu mamy na dole? Mamy dyszę, mamy dwie grzałki po lewej i po prawej stronie. Mamy tutaj malutki dosyć wiatraczek chłodzący, więc to chłodzenie nie jest wielkie. A tutaj dwa wiatraki chłodzące hotendy. Ciekawe, co? No powiem szczerze, od razu ten wiatraczek tutaj prawy, ja bym dał kurde większy, bo to jest chłodzenie wydruków, to super ważna rzecz. Część elementów tutaj widać jest drukowana. No dobrze, tak to wygląda. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy, tak? Trochę kluczy imbusowych. Mamy dwa spool holdery.
Tutaj jeszcze trochę śrub. Ależ to jest zawsze pozatykane, tak? No ale nie ma się co dziwić. W końcu ma to przejechać bezpiecznie pół świata. A jak to wyciągnąć? Tutaj mamy bramę. Brama jest ciekawie zrobiona, ponieważ to jest tylko ramię, które jest profilem. Na profil aluminiowy 20x20, na tym jest prowadnica liniowa i do tego będzie przytwierdzony ekstruder. Ekstruder albo... Wydaje mi się, że tak, bo ekstrudery tutaj są raczej... To jest raczej direct drive. No i dobra, i teraz dół jeszcze. Chodź tu. Maleństwo. No, to jest też ciężkie. Dobra, tu się muszę teraz jakoś uwinąć z tym. To out. I tutaj mamy nasz dół drukarki. Obcinaczki w ruch. Czyli już Wam pokazałem coś, co powinno dać do myślenia, że drukarka jest w dość ciekawy sposób zbudowana. To ramię, fajny pomysł, ale jestem ciekaw, jak to się sprawdzi w działaniu. Przodem do Was, proszę bardzo. Dobra, teraz w takim razie drugi element, ten większy. Czyli plecy. O kurna chata. No już wiem, co tutaj tak waży, słuchajcie. Ja pierniczę. No to powiem Wam. Widzicie te wałki stalowe? To jest po prostu przegięcie. To jest przegięcie. Nie wiem, to są 20. Aż wezmę sumiarkę. Albo jeszcze większe. 20. Czyli dwa potężne wałki, po których jeżdżą łożyska. I to podnosi głowicę do góry. Czyli to będzie zamocowane gdzieś tutaj na dole. Ja cię nie mogę. Jakoś pewnie w ten sposób. Czy tu może? Tu może. Chyba raczej tak. Dobra, ale zanim to będę tutaj wkładał, no to już muszę instrukcję wziąć do ręki, bo tutaj jeszcze oczywiście są jakieś kabelki, które trzeba będzie na pewno użyć. Tak, tutaj jest to ładnie wszystko pozwijane. Robię zbliżenie na stół, zabieram się za montaż tego, a później przejdziemy do jakiegoś pierwszego wydruku, nie? Więc dla Was muzyczka, a ja biorę się za wertowanie instrukcji i spróbuję poskładać to cudo.
jestem już z Wami, obok mnie drukarka Cetus 2, która przez dosłownie jeden dzień wydrukowała tutaj kilka obiektów, które chciałbym Wam na początek tego podsumowania pokazać. Zobaczcie, mamy tutaj pierwszy obiekt, czyli taką oto rakietę, czyli mamy tutaj użycie właśnie tych dwóch filamentów, które były tutaj wraz z drukarką. Nic kompletnie, od razu mówię, nie ustawiałem. Zapuściłem to, zobaczyłem tylko czas druku, wiedziałem, że filamentów wystarczy i efekt jest taki, jak widzicie. Poobracam to i widzicie tutaj jakieś takie jakieś zabrudzenia, czy jakieś końcówki filamentu, które są gdzieś poprzyklejane. Nic absolutnie nie czyściłem, jest to dokładnie tak, jak wyszło z druku. Zwróćcie uwagę tutaj na to białe okno, a jak obrócę, to jest takie dosłownie lekko różowe, następne również. Chodzi tutaj również o to, że filament biały jest po prostu przezroczysty i teraz drukując ten drugi filament, trzeba naprawdę bardzo dokładnie dobierać jakby grubości ścianki, czy też te czyszczenie wykorzystywać jakby w środku obiektu, do tego jeszcze za chwilkę przejdę, a czysty biały filament wtedy idzie na zewnątrz obiektu. I zobaczmy jeszcze sobie tutaj, co było w środku. I tutaj widać, zobaczcie, tam ten biały kolorek, że ten Purge Tower, czyli ta czyszcząca jak gdyby kostka jest właśnie wkładana do środka obiektu. Dobra, teraz obiekt dość skomplikowany. Pięć drzewa. I tutaj ten biały kolor jest dosłownie wplatany takimi mikroelementami. To jest naprawdę, no trudno to, nie wiem nawet jak to było modelowane, bo to sobie po prostu jakby ktoś po prostu flamastrem białym malował ten czerwony obiekt. Ciekawa sprawa. Również tutaj mamy biały kolor w środku. I tu widać elegancko, nie? Że jest naprawdę to czyste białe w środku. I widać też dookoła, gdzie te białe elementy były wtłaczane, jak gdyby tutaj w ten pień. I mamy jeszcze mikrożabkę. Mikrożabkę. Również tutaj jest to wszystko fajnie zrobione. Od spodu. No malutka ta żabka, nie? Był jeszcze czwarty obiekt na karcie, który był chyba na 10 godzin, więc tutaj już tego filamentu ewidentnie zabraknie, więc to nastawię kolejnym razem. I ja jeszcze ją włączę. Zobaczycie, że tutaj szybko się to wszystko dzieje. Będę Wam jeszcze chwilkę opowiadał, a drukarka niech sobie zasuwa. Niech no tutaj spojrzę. Czyli jedziemy z karty pamięci. I teraz tak. Pierwszą rzeczą, którą robi się zawsze po restarcie, czy po włączeniu drukarki, jest inicjalizacja. Nagrzeje się stół i będzie to próbkowanie wykonane na stole. I to się robi zawsze. Oczywiście jak zrobię to raz rano na przykład, no to cały dzień mogę drukować, ale do momentu wyłączenia drukarki, po włączeniu czy po resecie trzeba to zrobić jeszcze raz. I teraz jedna rzecz, która tutaj mi się przydarzyła. Nie będę absolutnie tutaj ściemniał i mówił, że wszystko było idealne, bo na samym początku, słuchajcie, drukarka nie chciała mi drukować. I no, ja mam już troszeczkę wiedzy. Zbudowałem kilka drukarek własnoręcznie i zbudowałem tych takich zestawów, myślę, że już około 50 sztuk, więc dla mnie weryfikacja, co jest nie tak, była dość prosta. Tutaj część funkcji działała, część nie. I nie działało na przykład przesuwanie osi XY. Więc mówię, dobra, coś jest nie halo z kablami. Strzeliłem, słuchajcie. Rozebrałem pod spodem obudowę i co się okazało? Wtyczka od tej taśmy szerokiej była lekko wypięta.
I teraz oczywiście, no kurde, paczka z Chin idzie, czy gdzieś tam z końca świata i jest prawo. No każda mechaniczna rzecz, która gdzieś tam może się przesunąć. Ale oczywiście tak być nie powinno i te rzeczy powinny być, nie wiem, może jakoś zaklejone. Tutaj się to przesunęło. Dobra, teraz możemy ustawić, zrobiło tą inicjalizację, kompresor i zrobimy kalibrację automatyczną. Tutaj też jest to ciekawie zrobione, bo mamy tak naprawdę dysza dojeżdża do stołu, dotyka sobie i na tej podstawie jest to robione. Cyk, jedzie dalej, dotyka i tak dalej, więc jest tych parę punktów. Oczywiście największą zaletą i taką kluczową cechą tej drukarki jest oczywiście to miejsce, czyli ta przedziwna dysza i przedziwny sposób podawania filamentu. Drukując takie obiekty jak ten, zawsze we wszystkich drukarkach mi znanych musiałaby być obok jakaś ta wieża czyszcząca, a tutaj nie ma nic, kompletnie. I to jest po prostu bajka. Cetus 2 jest, czy też może TierTime ma swój osobny software, który jest całkiem zaawansowany do kolorowania modeli. Muszę się tego nauczyć, bo jest to zupełnie nowum dla mnie. Kiedy to zrobię, oczywiście wrócimy do tego tematu i pokażę Wam, jak się tym obsługiwać, żeby wykonać taki model, bo sam jestem ciekaw, czy jest to ciężkie do nauczenia się, czy też nie. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zrobiło kalibrację. OK, dajemy na Home i włączymy sobie tutaj, jakiś tam smog. Dobra, to jest to, co na 11 godzin, więc to na pewno nie starczy. Ale zobaczycie, jak to się wszystko ładnie drukuje. Kolejną rzeczą, która na pewno tutaj zwraca uwagę, to pancerność wykonania tych rzeczy. To jest, słuchajcie, overkill dla mnie. 20 profile, to jest te prowadnice, to jest po prostu potęga i dzięki temu oczywiście to się nigdy nie ugnie. Nie ma opcji, no bo przy takich gigantycznych stalowych profilach nic się nie stanie. Tutaj piękna prowadnica liniowa, tutaj również prowadnica liniowa, więc to wszystko rusza się bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie. Raczej nie powinno być z tym problemów. Co dalej? Krok kolejny, oczywiście dla mnie, to będzie poznanie tego software'u i próby. Wydrukuję coś na jednym kolorze, wydrukuję na drugim, później polecimy z tym drukiem kolorowym, no bo do tego jest stworzone to. I myślę, że na pewno zostawię sobie tą drukarkę jako taką super ciekawostkę, bo mam też w tym momencie jeszcze drukarkę Wido 40, która ma dwa niezależne ekstrudery. I tamta drukarka też się pięknie mi spisuje, ale druk na tym sprzęcie będzie na pewno szybszy, ponieważ tutaj drukarka drukuje, wiecie, jeden kolor, za chwilę przełącza się na drugi, leci za chwilę pierwszy, za chwilę drugi i tak dalej. Na nic się nie czeka. Przy drukarce tej Wido, gdzie mamy dwa osobne ekstrudery, dwie osobne dysze i tak dalej, dwa hot endy, to drukuje jeden kolor. Musi się odsunąć ta jedna dysza, żeby wjechała druga z drugim kolorem i dopiero wtedy jest ten druk kolejny. Więc tutaj jest to zupełnie inaczej. Myślę, że super ciekawa rzecz. Wszystko śmiga, nie? Dziękuję Wam za uwagę. Dla zainteresowanych tym sprzętem link tradycyjnie w opisie, a ja postaram się za tydzień, 2, 3, nie wiem, jak wydrukuję więcej tych
i pouczę się ich z software'u, to na pewno do tej drukarki wrócimy. Opowiem Wam jeszcze moje jakieś wrażenia. Dziękuję i widzimy się w kolejnych nagraniach. Cześć!